SS Sonderkommando Belzec to funkcjonujący w czasie II wojny światowej niemiecki obóz zagłady, w którym w 1942 roku od marca do grudnia zamordowano 450 000 osób w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. Dziś wybierzemy się do Bełżca, aby przedstawić Wam historię kolejnego obozu zagłady utworzonego w ramach akcji Reinhard. Aby zacząć całą tą opowieść na temat obozu zagłady, chcielibyśmy zacząć trochę od początku, czyli od obozu pracy, który powstał pod koniec maja 1940 roku. I te wzniesienie, które znajduje się za moimi plecami, one nie jest naturalne. One jest zbudowane siłą ludzkich rąk. Były to wały przeciwczołgowe, ponieważ znajdujemy się w pobliżu granicy polskich ziem okupowanych przez Niemców oraz polskich ziem okupowanych przez ZSRR. I to właśnie tutaj powstał ten wał przeciwczołgowy. I właśnie pod koniec maja 1940 roku pierwszy transport Sinti z Hamburga. Następnie transportowano tutaj jeszcze ludzi z gubernatorni lubelskiej, radomskiej oraz warszawskiej. Obóz pracy powstał specjalnie po to, aby powstała ta linia wałów przeciwczołgowych, która miała mieć 50 km. I słuchajcie, mamy 40 rok, tak jak Konrad powiedział, od maja do jesieni 40 roku ściągano tutaj ludność romską, ale nie tylko, bo finalnie większość właśnie obozu stanowili Żydzi. Ale po co właśnie miała powstać ta linia przeczołgowa? Niemcy już zakładali operację Barbarossa 41, czyli przesunięcie granic niemieckich na teren właśnie ziem polskich okupowanych przez Sowietów. Ale co ciekawe, to była gra dwóch mocarstw, ponieważ około 2-3 km stąd znajdowały się inne umocnienia, a mianowicie linia Mołotowa, czyli Rosjanie i Sowieci również przygotowali się na ten atak i na tę kontrę. Ale wracamy do historii obozu zagłady, nie zapominając o tym, że najpierw zaczęto od obozu pracy, zrobionego specjalnie po to, aby powstała ta linia umocnień. Z tego obozu zagłady stało niewiele, teraz jest to miejsce pamięci, ale pokażemy Wam wszelkie ślady, które wiadomo i również takiego, które przypuszczamy, gdzie obóz zagłady jest. Całą tę historię opowiem Wam punkt po punkcie, także jedziemy na kolejne miejsce. Znajdujemy się przed wioską Szalenik, to właśnie pomiędzy tymi wioskami, między wioską Szalenik a wioską Żyłka znajduje się początek umocnień. Początek umocnień, które zostały budowane katorżniczą pracą Polaków, Żydów i Romów. To właśnie też preludium do obozu, a właściwie fabryki śmierci, o której usłyszycie za chwilę. Historia obozu pracy oraz obozu zagłady przenika się na przestrzeni tych kilku lat II wojny światowej. Podczas działalności obozu pracy tutaj przebywała ludność żydowska, która po prostu tutaj mieszkała w takich barakach. Oni pracowali właśnie przy tych wałach oraz przy transportach właśnie na front wschodni. Ale jest też druga istotna historia związana właśnie z tym budynkiem, który właśnie wyglądał w taki oto sposób, a teraz właśnie jest taką ruiną. Podczas działalności obozu pracy ten budynek, który kiedyś służył jako właśnie dom bytowy właśnie ludności żydowskiej, służył jako magazyn. Magazyn właśnie dla rzeczy osobistych, które były zabierane ludziom likwidowanym właśnie w obozie zagłady w Bełżcu. Zabierano im właśnie ubrania, rzeczy osobiste, obrączki itd., itd. W ogóle jeszcze widać szyny, tory, ale zobaczcie, jest to miejsce, co prawda bardzo już w złym stanie, ale w którym właśnie przetrzymywano wszystkie dobra ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali praktycznie, no mówiąc, na śmierć. Tam zostało to wszystko zabierane, byli odzierani ze swoich rzeczy, no i przede wszystkim chyba też z całej tej godności, ze wszystkiego po prostu ich tam mordowano, a następnie te ich rzeczy były tutaj przetrzymywane. Tak jak Łukasz to powiedział, niemy świadek tamtych wydarzeń. Należy wspomnieć jedną rzecz. Budynek PKP, który znajduje się obecnie, nie jest oryginalnym budynkiem z czasów II wojny światowej. Podkreślić musimy, że do 1944 tutaj działy się działania wojenne. Generalnie tutaj te ziemie były bardzo dotknięte zarówno działaniami wojennymi, jak i powojennymi. Ale co się stało z tym pierwotnym budynkiem właśnie stacji PKP? Otóż z racji tego, że Niemcy niedaleko mieli zbrojownię i obok stacji kolejowej znajdował się wóz z amunicją, dla sowieckiego pilota było tyle to istotny cel, że po prostu zbombardował okoliczne miejsce, ten budynek spłonął i został zniszczony. Właśnie tutaj widzicie na przebitce dwa drzewka, które właśnie znajdują się w miejscu starej stacji kolejowej, ale wspominamy o tym, aby przypomnieć, że te ziemie to nie tylko obóz zagłady, to jest również tragedia wszystkich okolicznych mieszkańców, ponieważ tutaj przetaczał się front, intensywne działania wojenne oraz wejście bestialskiej Armii Czerwonej na te tereny, ale to jest
miejsce na osobny film. Kończąc jeszcze temat obozu pracy, musieliśmy dotrzeć jeszcze w jedno bardzo ważne miejsce, a mianowicie zbiorową mogiłę. Mówi się tutaj o co najmniej dwóch takich miejscach. Jesteśmy na terenie parku i jest to potwierdzone, że co najmniej są tutaj dwie mogiły, ale może ich być nawet więcej. Ogólnie jest to miejsce upamiętniające ofiary, które właśnie ze względu na tą katorżniczą pracę nie wytrzymały i zmarły. Również mamy potwierdzone zeznania świadków, gdzie 14-letni chłopiec musiał pochować niewiele młodszych od siebie, no mniej więcej 8-10-letnich chłopaków właśnie w tym miejscu. Dlatego teraz się znajdujemy tutaj, aby zakończyć ten temat obozu pracy. Obóz pracy również nie był to, mimo to, że można było wymieniać jeńców, można było wysyłać tutaj paczki i ludzie stąd przeżywali, ale i tak to było straszne miejsce, gdzie pracowało się, można powiedzieć, ponad ludzkie siły. No i ci, którzy nie wytrzymywali, również umierali. Więc zakończmy temat teraz obozu pracy i zacznijmy temat obozu zagłady, czyli czegoś, co jest naprawdę straszne. Widzieliście te tory na stacji w Bełżcu, była również bocznica. Ta bocznica odbijała tutaj. Mniej więcej gdzie jest parking, tutaj dojeżdżał transport. No i ten transport zatrzymywał się już w środku, no i tam był obóz zagłady. Stąd ludzie wychodzili, a wręcz byli wyganiani. Na początku, żeby zostawić swoje rzeczy, potem ogolić głowy, rozebrać się, a następnie, można powiedzieć, do komory prysznicowej, inhalacyjnej. Przez długi tunel byli prowadzeni po prostu na śmierć do czegoś, co przypominało prysznicę, ale w rzeczywistości były to komory gazowe. I musimy jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że obóz w Bełżcu był takim obozem, można powiedzieć, eksperymentalnym, bo to był pierwszy obóz, gdzie stacjonarnie zaczęto gazować ludzi. Nawiązując do słów Konrada o eksperymentalnym obozie zagłady, należy wspomnieć o tym, że wyobraźnia Niemców co do zasady, co do formy odbierania ludzkiego życia była przerażająca, ale przejdźmy do początków, jak obóz pracy zamienił się w obóz zagłady, czyli do listopada 1941 roku. Okres od listopada 1941 do wiosny 1942 jest dosyć mglisty. Niestety mamy mało wiarygodnych zeznań, ale te, które mamy, budują obraz całości tego, co tutaj się działo. To właśnie pierwsze mobilne komory gazowe, które likwidują życie niewarte życia w ramach akcji T4 oraz powstają prawdopodobnie pierwsze stacjonarne komory gazowe, o których właśnie opowiemy dalej, i to właśnie one niosły tą śmierć i to właśnie w tych stacjonarnych komorach gazowych zginęło najprawdopodobniej około 500 000 ludzi. Bardzo ważną kwestią jest to, aby powiedzieć, ile osób tu zostało zamordowanych. Mianowicie z dokumentów, które zostały znalezione, szacuje się, że minimum to około 430 000 osób. Oczywiście nie jest to do końca znana liczba, ponieważ mogło być trochę więcej lub trochę mniej. Dlatego często w internecie możecie znaleźć od 600 000 do 600 000 osób, że było tu zamordowanych. Niemniej jednak ten cytat tutaj z Księgi Hioba mówi wszystko. Jesteśmy tutaj po to, aby nieść tą pamięć tego, co się wydarzyło, to, co nam zrobiono, a mianowicie: ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. I chodzi tutaj o jedno, abyśmy nieśli to, abyśmy ciągle pamiętali o tych ofiarach bestialsko zamordowanych w tym miejscu, abyście wy wiedzieli o tym i znali naszą historię Polski. Od 17 marca 1942 roku fabryka śmierci rusza pełną parą. Mianowicie na początku jest tutaj postawiona drewniana komora gazowa, ale już w czerwcu i w lipcu budowana jest większa komora wymurowana. Na początku składa się ona z 3 pomieszczeń, a później składa się już z 6 pomieszczeń, czyli powiększają ją dwukrotnie, aby zwiększyć, można powiedzieć, moc przerobową, ponieważ na początku ona dla Niemców nie była satysfakcjonująca. Chcieli przyspieszyć cały ten proces, no i udało im się, niestety udało im się, no i była to pierwsza murowana komora gazowa, w której umierali, w której mordowano ludzi. Ale jeśli chodzi o obóz w Bełżcu, no to mamy więcej pytań niż odpowiedzi.
a mianowicie dlatego, że prace archeologiczne, które tutaj były przeprowadzane, były na tyle krótkie, że no jedynie przypuszczamy, gdzie co mogło być. I chociażby tutaj mamy taki rysunek namalowany przez kolejarza, który pracował na stacji w Bełżcu, gdzie po prostu spotykał wachmanów, którzy często pod wpływem alkoholu mówili trochę więcej niż powinni, i on na tej podstawie namalował ten obóz w Bełżcu, jak według niego on wyglądał. Kolejne zdjęcia przedstawiają ilość pomieszczeń, baraków większą niż 3, które były budowane na samym początku, o której mówiliśmy, więc ten obóz był rozbudowywany. Chociażby tutaj jeszcze mam jedno zdjęcie Rudolfa Kama, który stoi na tle, zobaczcie, baraków, w których najprawdopodobniej przetrzymywano więźniów. Tutaj jest Żydówka, tutaj zobaczcie, jeszcze jeden z więźniów, który wystaje zza rogu, wygląda, co się akurat dzieje. Więc możemy o tym wszystkim powiedzieć, że tak, na pewno była droga straceń do samego jakby komory gazowej. Na początku możemy powiedzieć, że ta drewniana komora gazowa szacuje się, że mniej więcej gdzieś na tej wysokości tutaj była, choć nie jest to do końca potwierdzone. Ta, która już była wymurowana, gdzieś znajdowała się wyżej na wzniesieniu. Jeśli chodzi o lazaret, czyli miejsce, do którego trafiali ludzie, którzy byli słabsi, którzy by nie doszli, nie przeszli całej tej drogi, dzieci, które po prostu były same sobie zostawione, bo ich rodzice no, nie wiadomo gdzie byli, czy gdzieś zostali, czy zostali rozdzieleni, czy po prostu ludzie, którzy buntowali innych, aby no coś zrobić podczas tej ostatniej drogi, po prostu byli wysyłani do tego lazaretu, który mniej więcej znajdował się po mojej lewej stronie i gdzieś tam go szukano. Nie znaleziono, ale to nie znaczy, że tam go nie ma, ponieważ ktoś powiedział kiedyś, że znajdował się on na końcu bocznicy, no ale ten koniec bocznicy, jeśli był tam, to równie dobrze obóz mógłby być, raczej ten lazaret mógłby być tam dalej w tym lasku, więc wiemy o tym, że ten obóz to jest mniej więcej sam obrys tego obozu, ale gdzie co było, w dalszym ciągu przypuszczamy i pewnie w przyszłości będziemy to odkrywać. Wiemy jednak, że tutaj, gdzie widzicie te wszystkie kamienie, znajdowały się zbiorowe mogiły. Mogiły ludzi, którzy zostali zamordowani. Wyobraźcie sobie skalę tego przedsięwzięcia, ponieważ właśnie takie największe działania odbywały się od marca 42 do grudnia 42. To właśnie w tym okresie Niemcy zamordowali około 500 000 osób. Tutaj właśnie jako taka ciekawostka, właśnie ten punkt kulminacyjny był w lecie. W lecie 42 roku to właśnie wtedy odbywało się najwięcej transportu, więc tak naprawdę kilka miesięcy wystarczyłoby zamordować 500 000 osób tylko i wyłącznie w Bełżcu. Ale już od stycznia 1943 roku Niemcy robią coś zgoła innego, a mianowicie zaczynają zacierać wszelkie ślady po tym miejscu. Ciągle w ręku trzymam pewne zdjęcie pana Kołodziejczyka, o którym już wcześniej wspomniałem, który narysował, jak wyglądał mniej więcej ten obóz. Również z tych zeznań narysował obraz, w którym palono właśnie te zwłoki wykopane wcześniej ze zbiorowych mogił. I według niego wyglądało to w taki sposób. Tutaj jeszcze widzicie popiół tych ludzi, który został zdjęty z rusztów, a tutaj jeszcze palące się te zwłoki. Zdjęcie, obraz, który daje do myślenia i w sumie tak naprawdę patrząc na niego mówi więcej niż tysiące wypowiedzianych słów. Proces likwidacji obozu w Bełżcu trwał od grudnia 1942 roku do czerwca 1943 roku, czyli każdy budynek został zdemontowany, ziemia została zaorana, a na miejscu właśnie obozu zakłady posadzono młody las, czyli jeżeli ktoś nie wiedział, co tutaj się znajdowało, nie miał prawa się domyślić, że tutaj zamordowano 500 000 osób. Dodatkowo ostatnia grupa więźniów pracująca właśnie przy likwidacji tego obozu została przeniesiona do obozu w Sobiborze, żeby właśnie tam odebrać im życie. Ale to skąd my właściwie wiemy, co tutaj się wydarzyło? Ponieważ pomimo skuteczności działania tej niemieckiej machiny śmierci, kilku świadków przeżyło i to właśnie dzięki im zeznaniom wiemy, co tutaj się wydarzyło. Pierwszym Rudolf Reder był to człowiek, który przyjechał tutaj w sierpniu 1942 roku i został do końca listopada 1942 roku. Druga osoba to Hein Hirschmann, człowiek, który przyjechał tutaj na początku listopada i tak naprawdę został do końca tego obozu. On właśnie ten obóz przekształcał, można powiedzieć, w lasek, aby nic nie było tu widać i to właśnie on został wysłany między innymi transportem do Sobiboru, gdzie miał zostać zgładzony, ale na szczęście uciekł z tego transportu. Zastanawiacie się pewnie, czym są te napisy na pomniku ofiar ludzi pomordowanych w Bełżcu.
Są to miejscowości chronologicznie zapisane, właśnie udokumentowane miejscowości, z których przywożono pociągi z ludźmi, którzy stracili życie właśnie w miejscowości Bełżec. Słuchajcie, niestety warunki nas tutaj nie rozpieszczają, dlatego też no, niektóre ujęcia będą z kroplami. Staram się wycierać ten obiektyw na bieżąco, abyście mieli lepszy obraz, no ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o sam obraz, można powiedzieć, tylko to, o czym mówimy, czyli to miejsce pamięci, to co tutaj się działo przede wszystkim. Zobaczcie, przy niektórych tych nazwach są w ogóle świeczki właśnie tych transportów. Słuchajcie, no i za moimi plecami znajduje się kolejny pomnik. Po pierwsze, symbolizuje on długością i szerokością wagon bydlęcy, a po drugie, jeśli widzicie te podkłady, one są spod Treblinki. To właśnie na tych podkładach rzeczywiście jeździły transporty ludzi, którzy tak naprawdę przejeżdżali swoją ostatnią drogę do obozu zagłady. No i co on jeszcze symbolizuje? Stos spaleniskowy. Ale co tutaj się działo po wojnie? W jaki sposób chciano upamiętnić właśnie ten obiekt? W 1944 roku już pojawia się pierwszy polski Czerwony Krzyż, właśnie sprawdzający, co tutaj się działo, a w 1945 komisja badająca właśnie zbrodnie niemieckie. I zaraz po wojnie już wpadły pierwsze pomysły właśnie upamiętnienia tego miejsca, aż do 1951 roku, gdzie mimo pieniędzy i chęci pomysł wybudowania pomnika się rozmyła. Następnie padają pomysły, że na 25-lecie komunizmu właśnie wszystkie obiekty związane z martyrologią, czyli z kaźnią polskiego narodu, właśnie zostaną upamiętnione i właśnie na tej fali w 1963 roku powstaje właśnie pierwszy pomnik wyglądający właśnie mniej więcej w taki sposób. Następnie w latach 90. wpada następny pomysł otwarcia muzeum, właśnie muzeum we współpracy właśnie z amerykańskim Muzeum Holokaustu i z amerykańską Radą Żydów, ale w latach 90. pada mnóstwo pomysłów, jak to ma wyglądać. Część pomysłów jest, żeby osobno robić pomniki właśnie dziecięce, część pomników ma wyglądać w różny sposób i na kanwie tych wielu dyskusji w końcu w 2004 roku otwiera się muzeum, które przybiera formę monumentalnej rzeźby, którą możemy zobaczyć obecnie i do której gorąco zapraszamy, aby przyjechać, zobaczyć i przemyśleć właśnie historię związaną z tym miejscem. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że muzeum również ma pewnego rodzaju symbolikę, a mianowicie wejście tutaj do tej strefy, gdzie to wszystko jest taką rampą, po której właśnie ludzie przechodzili i szli na śmierć. A samo to miejsce, jak tutaj widzicie, tutaj jest jakby ten główny dworzec, jeszcze stary dworzec, pokazane nazwa Bełżec. Tutaj mamy przekrój, jak wyglądała właśnie stacjonarna komora gazowa. Zaczynając oczywiście od początku, czyli Żydzi wchodząc do tego pomieszczenia widzieli napis łaźnie, inhalacje i tak dalej, ponieważ byli przeświadczeni o tym, że to jest obóz przejściowy, tymczasowy, że tutaj będzie ta, nazwijmy to, higiena i ruszą dalej. Także można powiedzieć, tak jak owce prowadzone na rzeź, tak ludzie byli prowadzeni właśnie ku komorom, które miały odebrać im życie. Ale przechodząc dalej, te komory składały się właśnie z 6 pomieszczeń, które były zamaskowane siatką. Tak jak widzicie, to miało oczywiście dwojakie znaczenie. Po pierwsze, były przykryte liśćmi, gałęziami i tak dalej, które osłaniały właśnie od potencjalnych świadków w postaci drogi lotniczej, ale nie tylko, ponieważ wiemy, że okoliczni mieszkańcy stawali tutaj na wzgórzach nieopodal, ponieważ byli zaciekawieni, co tutaj się działo, a Niemcy kamuflowali to w każdy możliwy sposób. Ale dalej, idąc właśnie przez przekrój, widzimy tutaj silnik. Silnik spalinowy, ponieważ pierwotnie myślano, że były to silniki diesla. Niektórzy mówili, że od czołgu T-34, inni mówili, że od innego modelu. W każdym razie wiemy, że był to silnik spalinowy i właśnie to dzięki tym spalinom właśnie tych ludzi w tych komorach po prostu duszono. Także śmierć była powolna, bolesna i po prostu była straszna. Następnie, kiedy ci ludzie byli już nieżywi przez zewnętrzne drzwi, ich zwłoki były wyciągane przez stacjonujący tutaj oddział więźniów, który również systematycznie był wymieniany, kiedy się zużyli, ponieważ ci ludzie pracowali w złych warunkach, w katorżniczych warunkach i po prostu patrząc na straszne rzeczy, więc w momencie, kiedy ci ludzie po prostu byli już osłabieni, z następnych transportów selekcjonowano tych silniejszych i po prostu byli systematycznie zastępowani. Także w taki oto sposób odbywała się ta machina zagłady. A tutaj mamy fragment rury i to właśnie z tej końcówki, która jest taka przedziurawiona, jak widzicie, wychodził śmiercionośny gaz, który tak naprawdę po czasie zabijał ludzi.
Wyselekcjonowani więźniowie żydowscy również byli podzieleni na pewnego rodzaju grupy, a mianowicie były grupy fryzjerów, którzy po prostu ucinali ludziom włosy, grupy dentystów, którzy wyrywali chociażby zęby, złote zęby itd., grupa ludzi leśnych, którzy uzupełniali ubytki w płocie właśnie tymi gałęziami, aby nadal nie było niczego widać za obozu, oraz grupa, chociażby jak tutaj widać, ludzi, którzy grali na instrumentach. Zawsze podczas działania komór gazowych ktoś grał na instrumentach, aby zagłuszyć te wszystkie jęki, które stamtąd szły, krzyki, błagania o pomoc, aby ludzie z dolnego obozu również tego nie słyszeli. Oni słyszeli raczej wtedy muzykę, która była grana właśnie przez tych Żydów.